Witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Karol Wójcik. Po 30 latach emigracji wróciłem tymczasowo do kraju, aby wybadać grunt pod potencjalny powrót na łono ojczyzny. Jeżeli interesuje Cię spojrzenie wieloletniego imigranta na dzisiejszą Polskę, serdecznie zapraszam. Przełom lat 80. i 90. odcisnął na polskiej rzeczywistości wiele dogłębnych zmian społeczno-ekonomiczno-politycznych, które to zmiany zmieniły obraz kraju na zawsze i są powszechnie odczuwalne i zauważalne w polskiej rzeczywistości. A zmiany te właśnie dokumentuję w swoich vlogach, także są one powszechnie zauważalne, ale jednocześnie ze zmianami pożądanymi, których jest oczywiście większość, przyszły do Polski też zjawiska, które są istną plagą w demokratycznych społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych. Jedną z takich plag jest plaga graffiti, która może nie jest zbyt upierdliwa, jeżeli chodzi o codzienne życie i nie wpływa w jakiś tam negatywny sposób specjalnie na poziom życia mieszkańców, ale jednocześnie jest czymś, co kłuje w oczy i jest powszechnie zauważalne, jak Polska długa i szeroka. Nie jest to może zjawisko tak pozbawione wszelkiej kontroli, jak to jest w innych państwach czy miastach typu Rzym czy Paryż w Europie Zachodniej, czy jakieś miasta Ameryki, gdzie po prostu ma jakoś siąść i płakać. Ale tak jak tutaj ten mur, prawda, aż prosi się, żeby coś na nim wymazać i jest w sumie jest czysty, prawda? Także jest to wszystko do ogarnięcia, jest to wszystko jeszcze w jakichś ryzach trzymane, ale jednocześnie są miejsca, prawda, gdzie wymknęło się to już dawno spoza kontroli. Jednym z dowodów na to, że stopień zapaskudzenia graffiti polskich miast jest jeszcze do przyjęcia, jest na przykład ten oto mur, prawda? Jak widać, centrum Warszawy niedaleko za mną. Także w innym kraju, tak zwanym wysoko rozwiniętym, z dużą, prawda, dawką wolności i demokracji, taki murek, prawda, byłby jak pszczoły do plastra miodu, prawda, by tutaj wszyscy, może przyspieszę, żeby tu było trochę zielonego, to odstrasza graficiarzy, ale tutaj proszę, murek jak się patrzy. Jednemu murkowi się udało, drugiemu się nie udało. Temu się nie udało, ale w tej formie, powiedzmy, że wysmarowanie jest jeszcze do przyjęcia i można to traktować, prawda, jako swego rodzaju sztukę. Niestety takie graffiti jak poprzednio to jedynie wyjątek potwierdzający regułę, że cała reszta, 99% graffiti w Polsce to po prostu wstrętne bohomazy, szpecące budynki i wszelkie inne powierzchnie płaskie polskich miast, ulic i całego kraju ogólnie. Można taki, a nie inny stan rzeczy zwalać na ogólne rozpasanie młodzieży czy rozmaite patologie społeczne, ale jeżeli widzi się tego typu budynek, prawda, w tym stanie, szary, opłakany, to szczerze powiedziawszy, sam mam ochotę, żeby wziąć jakąś farbę i po prostu wymalować czymś, żeby było po prostu chociażby weselej. Tutaj na przykład wszystko świeżutkie, pachnące, zaczyna się, prawda, jakimiś starymi bohomazami, ale potem jest coraz lepiej.
Niby z lodowca, a smakuje jak kranowa. Są miejsca, gdzie na różne sposoby podejmuje się walkę z graffiti. Chociaż widząc skalę tego zjawiska w Polsce, wydaje mi się, że niestety jest to walka przegrana. Nawet tak szacowna instytucja i kultowy budynek jak Pałac Kultury i Nauki za mną w całej okazałości nie uchował się przed wysmarowaniem. Może nie jego szacowne mury, ale tutaj wejście, proszę bardzo, ozdobione jak trzeba bazgrołami. Generalnie jednak Polsce udało się do tej pory uniknąć jakiegoś większego wysmarowania, chociaż oczywiście jest dużo miejsc, gdzie jest to problemem, ale tak jak na przykład tutaj, krakowskie przedmieście, prawda, no taki wizytówka Warszawy. Jest tutaj budynek, który jest, nie wiem dlaczego, jedyny się ostał, który jest no w sumie bardzo wysmarowany jak na tą część miasta i na tą ulicę, ale jednocześnie znowu, no, mogło być gorzej, prawda? Także jeżeli to jest to, na co stać polskich graficiarzy, to w sumie naprawdę nie jest źle. Także przyjemnie się naprawdę jest przejść polskimi ulicami i nie oglądając, tak jak w większości miast Europy Zachodniej, prawda, wysmarowanych, zapaćkanych murów jakimiś wstrętnymi pohamazami, które kują w oczy. Z braku obecności graffitis na murach polskich miast najczęściej polscy graficiarze zeszli do podziemia, czy jak w tym przypadku do prawda, jakichś tutaj przejść podziemnych, czy przejść między blokami. Także wszystko to jest poutykane, poukrywane w jakichś bramach, przejściach i nie kuje w oczy, tak jak w większości miast zachodniej Europy, czy nawet północnej Ameryki. Ewentualnie zredukowane są do jakichś fragmentów murów na pojedynczych budynkach. Także no znowu można to jeszcze przeżyć i przejść na tym do porządku dziennego. Tak jak polskim miastom udało się w większym czy mniejszym stopniu ominąć plagi graffiti, tak takiego szczęścia niestety nie miała polska infrastruktura. A przemierzając Polskę autostradami czy trasami kolejowymi, widać wszędzie każdy murek, płot, budynek, czy tak jak tutaj bariera dźwiękochłonna, wszystko jest dokumentnie wymazane przez lokalnych graficiarzy. Także no tutaj stanowczo sprawy zaszły totalnie za daleko, to jest po prostu porażka.